Pierwsze wspomnienie to był stół, a właściwie pod stołem. Myśmy mieszkali wtedy, mój ojciec, moja matka, niania moja i ja w takim dwupokojowym mieszkaniu z kuchnią i z dziuplą na Powiślu, na ulicy Koźmińskiego. Ta dziupla to była taka wnęka przy kuchni, jak to przed wojną dla służących do wszystkiego było. I tam mieszkała moja niania. Przychodziła z dołu dozorczyni, która była praczką jednocześnie. Pamiętam ją bardzo dobrze. Nazywała się Nadzia. Była pijaczką i bardzo mnie lubiła. I czasem mnie brała na spacer i ten spacer polegał na tym, żeśmy chodziły od jednej budki z piwem do drugiej budki z piwem. Już tak nie pamiętam dokładnie układu tego mieszkania, ale w każdym razie w jednym było moje łóżeczko i coś tam, a w drugim tam rodzice przyjmowali gości. I tam był taki okrągły stół i ja pod tym stołem się lubiłam chować, jak byli goście i tam miałam swoje takie wigwam taki, to było moje terytorium. A jeszcze pamiętam, że się śmiertelnie bałam gazomierza. Gazomierz wisiał w przedpokoju i żeby przejść z kuchni do pokoju, trzeba było przejść koło tego gazomierza i ja wtedy na brzuchu się czołgałam tylko, żeby mnie ten gazomierz nie zobaczył. I został mi zresztą duży sentyment do tej dzielnicy Warszawy, która mi się wydaje jakaś taka najpełniejsza tajemnica, ale wokół były ruiny, było bardzo dużo ruin i bawiliśmy się w tych ruinach. Co zresztą mnie zainspirowało, jak robiłam tajemniczy ogród. Wymyśliłam, żeby obstawić ten ogród takimi ruinami jakiejś gotyckiej katedry czy czegoś takiego, żeby to miało jakąś formę. A potem jak żeśmy jeździli po Anglii, po Walii, to się okazało, że jest sporo takich właśnie ruin katedr, w których ludzie urządzają ogrody. I to jest pozostałość z wojen religijnych, kiedy tam palono te kościoły i niektórzy właśnie urządzili ogrody, więc ten mój pomysł taki zupełnie intuicyjny, który się wziął z przeżyć dziecięcych w Warszawie zrujnowanej, się okazał po prostu realistyczną prawdą.